Witam. Jest gorąco i bez kapelusza dzisiaj to jest raczej, można by było powiedzieć, mała zbrodnia, ponieważ udary jednak funkcjonują, a w dodatku u mężczyzn tym bardziej i nie tylko, ale kobiety kiedyś w kapeluszach i oczywiście, co tu ukrywać, najlepiej w słomkowych, bo jest lato. Dzisiaj 14 sierpień 2025 rok. No i właśnie tak wygląda, o tutaj podejdę, tak wygląda nasz kosmogram na tą chwilę. Nie będziemy dzisiaj opowiadać oczywiście o kosmogramie, bo to robimy o 21 w live'ie, ale padło pytanie, na które bardzo bym chciał odpowiedzieć, czyli Uran-Jowisz. Jest w tym racja, tylko musimy sobie wytłumaczyć, co to jest uran. Uran jest to zmiana. Zmiana obojętnie czego, czy na dobre, czy na złe. Raczej zawsze idziemy w kierunku zła niż dobra, bo dobro jest szlachetne, a uran czy jest szlachetny, no powiedzmy, że tak, mimo że jest to ojciec jakby całej tej plejady planetarnej, no nie wiadomo, czy jedynie wyłamuje się spod tego Wenus, albo ojciec, albo dziadek, albo co tu ukrywać, wnuczki też tam ma w tej plejadzie, ale mnóstwo rzeczy, ale w gruncie rzeczy jest planetą bardzo istotną w przemianie. Nie jest tak groźny jak inne planety, lecz konsekwentny. Jeżeli patrząc się na pewne zagadnienia, kiedy możemy coś od siebie odsunąć i zlikwidować, że tego już nigdy nie dotknę, no to jest właśnie uran. To jest to postanowienie, że ja już nigdy. Ale on też potrafi na przykład obciąć rączkę, czy obciąć jakąś sytuację. Macie w tej chwili, dokładnie dzisiaj o godzinie 12, miało być spotkanie, a odbyło się 12:02. Czyli już na warunkach człowieka, który przyszedł na to spotkanie, a osoba w założeniu poddana musiała znaleźć swoje miejsce i czekać. I to było widać, że czeka. I było widać, jak czeka i jaka jest jego w założeniu kultura. W założeniu, gdyby mnie to trafiło, usiadłbym i bym spokojnie poczekał. Co bym zrobił? Teraz posłuchajcie. Kiedy ta osoba by weszła, bym spojrzał, uniósł się i poczekał, aż poda rękę. Lub bym usiadł z powrotem, bez podania ręki. Pokazać swoją siłę. My, Polacy, nie potrafimy, a już tym bardziej tutaj, nie potrafimy pokazać swojej wyższości, umiejętności tej, powiedzmy, tego savoir-vivre dyplomatycznego. My nie potrafimy w pewnym momencie zachować tak zwanej kultury języka ciała. Język ciała jest bardzo ważny, który fantastycznie operuje tym Donald Trump. To jest geniusz po prostu w tej chwili według mnie. Przez ilość
fantastycznych negocjacji, które go zmusiły do tego, że właśnie jest kim jest, a to, co zrobił w tej chwili pan Nawrocki robi jako prezydent, no tylko klaskać. I na tym jedyna osoba, która się poznała, to jest Leszek Miller. To jest jedyna osoba, która go chwali za jego postawę i to jest najważniejsze, że uczeń Rakowskiego, Sokorskiego, całej tej świty lewicowej uznał pana prezydenta Nawrockiego za największego bohatera współczesnych czasów, bo jest to bohaterstwo ogromne. To niezaprzeczalnie. I dla mnie w tej chwili pan, tak jak pan Bosak, tak jak pan Nawrocki, jest fantastyczni. To są dwie postacie, które w tej chwili możemy brać, już możemy brać przykład. U pana Bosaka ze świetnej erudycji, u pana prezydenta Nawrockiego z przepięknej mowy, którą dawno już nie słyszałem. To można by tylko równać z panem Cyrankiewiczem, który też świetnie przemawiał i to była dobra szkoła mówcy. Czyli dokładnie przerobił Cycerona. To trzeba przyznać i oklaski ogromne. Panie prezydencie, gratuluję i bardzo proszę, żeby pan nadal trzymał tak swoje żagle, bo to jest naprawdę, jest pan z Gdańska i wie pan, co to jest krótka fala na zatoce. Nieraz ją przeżyłem i cofkę też. Widziałem, tylko nie brałem w niej udziału, bo nie dałem się. Także tutaj trzeba patrzeć na to z ogromnym doświadczeniem. Wracając i mamy tego urana mniej więcej już przerobionego, czyli on potrafi coś. On nie jest nauczycielem. Możemy jego wykorzystać tylko z ogromną umiejętnością, kiedy współdziałamy z nim. To współdziałanie z nim jest wyjątkowo trudne, dlatego że uran nie ma terminu. Wszystko, co się dzieje w zasięgu urana, sięga nawet do 3 lat. To w zależności, z jakimi planetami on bierze udział. Jeżeli teraz bierzemy z Wenus, no to proste jest, jeżeli on jest wyższą oktawą Merkurego, czyli jest niemotą, bo jest niemotą, dlatego że on jest najstarszą planetą z nich wszystkich. Jeżeli patrzymy w hierarchii tej, przyglądam się, bo tam dziewczyna albo chłopak jeździ na rowerze, tym elektrycznym, który tak mnie się troszeczkę marzy, ale no jeszcze troszeczkę muszę odczekać. Gdyby przyjechała tutaj, to bym bardzo chętnie porozmawiał, ale nie będę gonił, bo ze względu na zwykłe lenistwo coraz bardziej mnie interesuje elektryczny rower. A dlaczego? No to jest następna sprawa. Lubię wolność i niezależność. Zresztą dawniej bardzo dużo jeździłem. I swoją drogą, przyglądając się uranowi jako niezależnej historii, bo to jest niezależność, wyjście z systemu, wyjście ze wszystkiego. I teraz biorąc pod uwagę, że ten system zostaje w tej chwili złamany, to faktycznie tutaj kolega może mieć rację, youtuber oczywiście. I bardzo dziękuję za ten temat. To jest majstersztyk. Dzięki za podpowiedź. Po prostu nie wpadłbym na to. I tutaj, biorąc pod uwagę, że ten uran ma w pewnym sensie działanie, i teraz mi przyszło na myśl,
bo jest Wenus, jest Jowisz. Jowisz jest przecież naprzeciw w sumie Merkurego. I tutaj jak Uran może przyjąć Merkurego, kiedy jest to zmiana w pewnej formie w myśleniu. Jeżeli weźmiemy Jowisz pod uwagę, to jest zmiana koncepcji myślenia. I teraz Uran może wywołać, bo Jowisz jest planetą ekspansji. On chyba ze wszystkich planet, to on jest chyba najbardziej prosty. To jest najbardziej prosta planeta, on tylko pcha do przodu. Podobnie jak Mars, tylko Mars jeszcze walczy, a on tylko rozdyma. Po prostu to jest wielkie żarcie i nic więcej. To jest skonsumowanie nawet zła. I bardzo często Jowisz współpracuje w negatywnych sytuacjach. Więc ja Jowisza się zawsze obawiam, ponieważ Jowisz, obojętnie czy to jest koniunkcja, czy to jest opozycja, czy to jest kwadratura, Jowisz ma rozbujane ego. Teraz, jeżeli patrzymy na Urana i dołożymy do niego tego Jowisza i przypuśćmy, niech to ego zagra. Ego jest bardzo ważną sprawą w takich momentach, kiedy chcemy przezwyciężyć. A co jak nie przezwyciężymy, to jest wielkie szum. To jest postawienie na wszystko na jedną kartę, na jedną cyfrę w ruletce życia. Będzie czy nie będzie? Czarne czy czerwone pole? Które? Łatwo się mówi, ale gorzej się robi, kiedy trzeba. Z tym, że trzeba brać to pod uwagę, że pan prezydent Trump w tym jest genialny. Jeżeli patrzymy na pana prezydenta Nawrockiego, nie mam jeszcze doświadczenia i nie wiem, czy ktoś ma, bliscy na pewno, ale mnie się wydaje, że jeszcze do tego, gdybyśmy dołożyli pana Tarczyńskiego, to gdyby był to pan Tarczyński, to bym powiedział, że sobie fantastycznie da radę w tym momencie. I to jest postać, która, czy pan Bosak? Wątpię, ponieważ dlaczego? Daję przykład. Dlatego, że pan Bosak ma czasami jakby rozważa pewne tematy, boi się wejść. To było widać w momencie, kiedy tutaj działanie było pana Brauna. Kiedy pan Braun tutaj zaczął działać, a pan Bosak niby nie wiedział, o co chodzi. Nieważne, czy nie wiedział, to jest zasada taka, że jeżeli jesteśmy razem w jednej grupie, to albo przyjmę tą ojcowską metodę i dopiero po rozmowie z moim synem dopiero podejmę decyzję, albo wstaję i idę w to miejsce, żeby ocenić tą historię. Teraz ta historia, która była tutaj, jeżeli patrzymy na gaśnicę, to ta gaśnica wyzwoliła tą rzeczywistość, która dzisiaj się dzieje w Palestynie. I której też uczestniczył pan prezydent Trump. I wszyscy, którzy przyglądają się temu, wiedzą, na czym to polega. I to jest jedyna osoba
całej grupy parlamentarnej tutaj, która podjęła działanie, a nikt nie odpowiedział na to. Łącznie z panem Bosakiem. Tylko i wyłącznie niektóre osoby, co notabene świetnie, tutaj nie w tej kwestii, ale w innych kwestiach, tutaj pan Braun kontra pan Bosak i biorąc pod uwagę pana Leszka Millera, który fantastycznie to potrafi rozegrać i to jest chyba jedyna osoba z tej strony lewicowej, która ma zdrowy rozsądek, jeżeli chodzi o sprawy Wołynia i właśnie osoby, która jutro będzie negocjować z panem Trumpem, albo będą rozmawiać, czy też to już jest załatwione, bo to jeszcze wchodzą inne sytuacje, które następują i teraz. Jeżeli tylko jest możliwość zrozumienia tego wszystkiego, co się dzieje, bo jakby nie było, to w pewnym sensie jest to tort, w którym my braliśmy zawsze udział, bo część Antarktydy należy do nas i w tej właśnie sytuacji my musimy to brać, bo jest to nasza kolonia. Jedyna kolonia, która jest kolonią naukową, ale jednak mamy tam swój udział i dlatego też zostaliśmy zaproszeni i między innymi jesteśmy współudziałowcami we wszystkich działaniach naukowych właściwie od stworzenia wiedzy, tak? Tylko nie tej wiedzy, tej, którą no, moglibyśmy powiedzieć, gdy założono pierwsze uniwersytety tutaj w Europie, bo nie mówię tam gdzieś, bo trzeba brać pod uwagę, że myśl polska w każdej dziedzinie jest bardzo ważna. I my zawsze mieliśmy właśnie to wodnikowate podejście do wiedzy i potrafiliśmy zawsze trafić, jak to się w dziesiątkę, dzięki właśnie Jowiszowi. I teraz, jeżeli patrzymy tutaj na ten system i patrzymy na ten obszar, to mamy bardzo dużo do powiedzenia. Mało, że mamy dużo do powiedzenia, to jesteśmy w tym momencie bardzo mocno zorientowani na pewien temat. Na temat tutaj, przypuśćmy w założeniu, tak zwanej wolności. Ale ta wolność, nie chodzi o wolność. Chodzi o suwerenność. I to jest najważniejsze, żeby być krajem, który ma coś do powiedzenia. I tu ta godzina 12:02 pokazała, że my mamy coś do powiedzenia, ponieważ tutaj rozgrywało się to, co jest w nas wszystkich, którzy są w tej Polsce AK, a tej Polsce B bardzo brzydce. I AK stanęło w formie prawidłowej, a Polska B musiała troszeczkę poczekać. I tutaj ten moment zwyciężył bardzo ładnie pan prezydent Nawrocki, nie konsultując się z nikim, bo to trzeba brać pod uwagę, że on nie konsultuje się tak jak w tym swoim exposé, które jednak wykonuje z dokładnością cyrulika albo nożycorękiego, jeżeli ktoś pamięta, kto to był i co to był za film. Więc tutaj ta czystość i świadectwo, które zadeklamował w swojej proklamacji, jest perfekcyjnie wykonywane i z umiejętnością najlepszej erudycji. I tutaj
musieli się wypowiedzieć najważniejsi poloniści, no i niektórzy, ja już nie będę powtarzał, że po tej stronie najbardziej lewicowej otrzymał pan Nawrocki wielkie oklaski. Teraz wracając do naszego Jowisza i Urana, to trzeba brać pod uwagę, że jest to troszeczkę planeta rozpusty jako Jowisz i obawiam się, że w zależności od sytuacji, to tylko jeżeli bierzemy kwadraturę, to ona ma dosyć silne znaczenie, ale ona jest przeniesiona jednak bardzo w czasie. To nie jest teraźniejszy czas, to jest czas na przyszłość. I tutaj, jeżeli będziemy patrzeć tutaj pod względem tego jutrzejszego dnia, czyli 15, to fakt, że jesteśmy w pewnym części właścicielami pewnego tortu, kawałka tortu. Tylko teraz zależy, nie ile krajów będzie brać w tym torcie uwagę, bo ten tort już jest, przypuśćmy, równiutko pokrojony, tylko jak zrobić to, żeby na tą, ja nawet nie wiem, jak to się nazywa, to co się przenosi, wsadza się pod ten tort i unosi i kładzie na talerzyku. Więc w którym, jaką on weźmie wielką część, bo to nie może być połowa, to nie może być 1/12. To musi być wilcza część w porównaniu największa część w porównaniu z innymi krajami. Ja nie mówię tutaj o tych dwóch, bo te dwa kraje są najsilniejsze, tylko my powinniśmy tutaj w pewnym momencie, no ja bym nawet bym powiedział, że taka potężna forma kwinkusowa powinna być brana zarówno z jednej, jak i z drugiej strony z palcem rażenia, czyli z tym boskim, tak. I tutaj bardzo bym pilnował tego, żeby to jednak nie popuszczać i jestem pewien, że tutaj jeżeli nie wtrąci się ktokolwiek, to my wtedy stanowimy jakby ochronę uczciwości na świecie. To jest najważniejsze, bo Polska i my Polacy zawsze staliśmy po stronie wolności. I teraz jeżeli ten Uran z tym Jowiszem, a Jowisz jakby nie było jest reprezentantem bliźniąt, no więc tutaj akurat pan prezydent Nawrocki nie jest bliźniakiem, ale go wylansował bliźniak, ale pan prezydent Trump jest bliźniakiem, Władimir Putin jest wagą, więc tutaj są dwie szale, tutaj bliźniaki są dwa, a ryby też są dwie, więc możliwe, że tutaj rozegra się bój ostatni. I miejmy nadzieję, że to jest ostatni, jaki w ogóle w tym naszym świecie, który wkraczamy w erę wodnika i w ten nowy świat, sam się naprawił, bo to będzie już samonaprawa. Czyli bez naszych złudzeń staniemy się panami, dzięki tutaj panu, który zbiera bardzo dużo sztabek i to też jest bardzo ważny argument. I dzięki fantastycznej sytuacji, że ktoś taki jak
pan profesor Centkiewicz jest, który jest wielkim erudytą prawdy i jeszcze wiele, wiele różnych rzeczy, które są przypomniane tutaj. I to jest to ujarzmienie tego wszystkiego, co wokół się toczy, tej liberalizacji życia, bo to nie jest bezpieczna strona. Wbrew pozorom liberalizm jest unią, ale do Alcatraz, a nie do wolności. To nie jest ta forma, która jest wolna, ponieważ ona nie potrafi zmaterializować prawdy. A prawda jest materialna, bo jeżeli mam młotek, to nim mogę coś wykonać. Wbić gwóźdź. Kiedy nie mam młotka, to moja pięść absolutnie nic nie zrobi. Trzeba bardzo mocno ćwiczyć tą pięść i to najlepiej w świątyni Shaolin i wtedy może się uda bezkrwawo wbić ten gwóźdź, co nie jest całkowicie mądrym wyborem, raczej bardzo nędznym, bo do tego trzeba mieć ogromne zacięcie, a zacięcie to jest tylko skaleczenie i komuś się wydawało, że ma błękitną krew, a to wcale nie jest błękitna krew, tylko to jest po prostu wykrwawienie się i namawianie innych do sepuku społecznego. To sepuku było i jest szykowane cały czas jest kombinowane, żeby tylko pomniejszyć i zneutralizować, począwszy od prawa własności, skończywszy na prawie do spożywania tego, co przynosi ta ziemia, a nie obca. Bo w gruncie rzeczy powinniśmy jeść wszystko to, co mamy w zasięgu dłoni, bo to jest dla nas, czy też wzroku, a to nie jest duży obszar. I to jest wystarczający do życia, do konsumpcji swoich marzeń, dlatego że następuje także pomiędzy nami wymiana, czyli łańcuch pokarmowy. Bo ten łańcuch pokarmowy jest taki, że tutaj jest w pełni w tym parku jest życie. I to życie przenosi się na dalsze tereny. Ale nie można zostawić tego bez kontroli, bo dane nam jest nad tym kontrolować poprzez Stwórcę. I tylko Stwórca nas może rozliczyć, a nie może ktoś. Proste i nie do obalenia. Także trzymajcie się z Bogiem i o 21 się spotykamy. Cieszę się, że tutaj znalazłeś się. Jeżeli możesz, to subskrybuj, jeżeli możesz, to daj łapkę. Jeżeli masz pytanie, to zadaj pytanie. Bardzo chętnie odpowiem na nie, dlatego że jest czas jeszcze lwa i trzeba się wykrzyczeć, a właściwie wyryczeć, bo lew to jest królewskie zwierzę i lwem jesteś ty, bo masz gdzieś swoje słońce, a miejscem, gdzie on się czuje najlepiej, jest właśnie lew, a ty może być każdym znakiem. I tutaj nie ma możliwości, że nie jesteś lwem. I w tej chwili możesz naprawdę unieść głowę, a tym bardziej jeżeli jesteś lachem, to i czujesz to, że jesteś tym lachem, tym więcej masz prawa do działania. Bo tak chce
No kto? Właśnie ty. Trzymajcie się. Do zobaczenia o 21:00 spotykamy się. A ja pakuję swoje manatki. Do zobaczenia.